Cześć, z tej strony Magda Bereda. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem dla Was i bardzo się cieszę, że Wy też jesteście i że dostaliście się do tak super programu i że macie super pasję. Powiedz proszę, jak wyglądały Twoje początki kariery? Co dla Ciebie było bardziej znaczącym czynnikiem? Pierwiastek metafizyczny, jakim jest szczęście, czy praca? W ogóle nie wiem, czy można powiedzieć, że ja od początku nazywałam to karierą, dlatego że od zawsze to była taka ogromna pasja i kiedy nawet wrzucałam coś na YouTube, to ja byłam jeszcze tak młoda, że ja nie do końca wiedziałam, że tam mogą oglądać mnie ludzie tak naprawdę z całego świata. Więc było to na maksa takie bardziej dla mnie, że mogłam coś wrzucić, mogłam coś nagrać, zmontować, a dopiero później, kiedy ludzie zaczęli to oglądać i była to większa ilość, to zaczęłam w tym widzieć coś jeszcze bardziej fajnego, motywującego, że ci ludzie po prostu chcą czegoś więcej i chcą tej muzyki, którą tworzę i że ma to jeszcze większy sens. A zdziwiłaś się tym, że tak to zaczyna rosnąć? Po pewnym czasie, kiedy oczekiwałam już czegoś, że sama zadawałam sobie pytanie, czy faktycznie to, co robię, ma sens i czy może lepiej pójść taką normalną drogą jak każdy, czyli rodzina, nie, chyba najpierw studia, rodzina, dzieci, dom, albo najpierw studia, rodzina, dom, dzieci. No to wtedy faktycznie zadawałam sobie to pytanie, czy to wszystko ma sens i czy to nie jest lepsza droga dla mnie, że jednak zwykła praca. I kiedy ci ludzie się pojawiali, to faktycznie było to takie zaskakujące, że dali taką nadzieję na to, że to ma sens i mówiłeś jeszcze o szczęściu. Faktycznie był taki dołek w pewnym momencie, że ludzie tego nie oglądają, że zadawałam sobie pytanie, czy to ma sens. I kiedy oni się pojawili, to wtedy pojawiło się ogromne szczęście na mojej twarzy, bo było to w momencie wrzucenia takiego dość humorystycznego utworu, przeróbki utworów Despacito i miało to też trochę takie przesłanie odnośnie hejtu, bo był to taki hymn do hejterów, którzy po prostu mieli siedzieć cicho. I wtedy pamiętam te skaczące liczby po prostu. Od 10 000 w tydzień nagle zrobiło się 100 000, więc po prostu uśmiech cały czas. Byłam cały czas przy tym liczniku tych subskrypcji. I nie potrafiłam sobie zdać sprawy, że to są ludzie, że to nie są liczby, tylko to faktycznie są ludzie, że każda ta cyferka to jest człowiek. A ile miałaś lat, jak stwierdziłaś, że od dzisiaj będę tworzyć na YouTube? Tak naprawdę to chyba namówił mnie do tego mój nauczyciel śpiewu, trochę rodzice gdzieś tam mówili, że dlaczego byś w sumie nie wrzuciła tego, pokażemy znajomym, bo wiadomo, jak są święta, to oczywiście Magda zaśpiewaj. Więc oni byli takim motorem napędowym i w pewnym momencie ja zaczęłam zauważać, że dzielenie się tą pasją z innymi sprawia mi bardzo dużo radości. No więc miałam jakoś tak 14-15 lat, jak zaczęłam wrzucać swoje utwory, bo zaczęło się od swoich autorskich utworów, gdzie razem z moim kuzynem robiliśmy razem teledyski, które w cudzysłowie teledyski, ale super się bawiliśmy przy tym. Czyli tak naprawdę zaczęłaś od takich nieprofesjonalnych produkcji, prawda? Jako pierwsza, na pierwszym miejscu była pasja u ciebie. Myślę, że gdyby nie ta pasja, to po prostu nic by z tego nie wyszło, że to jest jakiś taki klucz do tego, że nie nastawiamy się na nic wielkiego, tylko po prostu robimy to, co nam sprawia przyjemność, to, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. I jeśli to szczęście jest coraz większe, to ono po prostu wybucha i wtedy jest ten taki nasz sukces, z którego się jeszcze bardziej cieszymy. Mhm. A powiedz mi, jaką rolę w budowaniu twojej ścieżki artystycznej miały osoby, które na niej spotkałaś? Rodzina, znajomi, przyjaciele i czasem też ci wspominani hejterzy. Na pewno rodzina zawsze mocno wspierała i zawsze wspiera. Zresztą moja mama jest praktycznie na każdym planie i to jest dla mnie ogromne wsparcie. Gdyby nie oni, to po prostu dawno bym już sobie powiedziała, że to chyba nie jest ta droga i że chyba jestem po prostu taka, wiecie, bez sensu.
niestety ma się takie myśli w swoim życiu, a oni zawsze podbudowywali i mówili, że ej Magda, już tyle przeszłaś złego, teraz czeka cię coś dobrego. I uważam, że każdy powinien mieć z tyłu głowy, że kiedy coś mamy pod górkę, musimy zakręcić, to po prostu trzeba mieć w głowie, że kiedyś wyjdzie to słońce i że za tym zakrętem czekają na nas fajne rzeczy. I nie warto rezygnować może w kluczowym momencie, bo nigdy nie wiemy, jaki to jest moment. Więc jeśli chodzi o rodzinę, o bliskich, to naprawdę zawsze stoją za mną i jak coś tam im się nie podoba, to też potrafią to powiedzieć. I jestem za to ogromnie wdzięczna, żeby to też nie była taka mydlana bańka. A jeśli chodzi o hejt, to myślę, że to też jest motywujące, że to są, czasami się nie zastanawiamy, a to mogą być ludzie, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co robią innym ludziom. Że czasami może to być osoba, która jest niepełnosprawna, która przed chwilą miała jakąś sprzeczkę z kimś bliskim i to nie do końca też jest ich czasem wina, że coś takiego piszą. Wiadomo, że zdarzają się też inne sytuacje i nie można tego bronić, ale trzeba też pamiętać, kto jest po drugiej stronie, że to nie jest tylko osoba, której sprawia radość coś takiego. Po prostu ona też może być skrzywdzona i coś takiego ją dotknęło i niestety przez to, że nie ma osób bliskich, które potrafią naprowadzić ich na dobrą drogę, to same skręcają i niestety krzywdzą innych. Myślę, że jest to też trochę wpisane w nasz zawód, że polaryzujemy czasami te opinie i wywołujemy jako artyści pewne emocje, które czasami są, tak jak wspominałaś, pozytywne, a czasami negatywne. Ale czy miałaś też takie momenty zwątpienia, że stwierdziłaś, że nie robisz tego dalej, to co robisz, to co robiłaś dotychczas? Mhm. Chyba za każdym razem, znaczy może nie za każdym razem, ale zawsze we wszystkim, co robimy, jesteśmy tak skonstruowani, że zakładamy mniej niż możemy osiągnąć, że nie do końca wierzymy w siebie i właśnie te osoby, które są blisko, one są potrzebne, żeby po prostu mówić nam, że to, co masz, to jest dopiero część tego, co możesz mieć. I no myślę, że nie ma co się tak od razu poddawać, bo przede wszystkim krzywdzimy te osoby, które w nas wierzą. A ile lat zajęło ci dotarcie do tego miejsca, w którym jesteś dziś? Ile lat pracy? Zaczęło się od kanału na YouTubie. Zaczęło się też od bloga, czyli to są takie dwie podstawowe rzeczy. I pamiętam, że wszystko było w 2011 roku. Czyli a mamy 9 2020, lat. Więc no tak 9 lat, odjąć 3, odjąć 2, to mamy 7. Ale taka świadoma droga ku tej, powiedzmy, karierze, jak myślisz, kiedy się u ciebie zaczęła? Myślę, że ta świadoma gdzieś tam dopiero niedawno się jakby wpadła mi do głowy, dlatego że jestem teraz w trakcie tworzenia swojej płyty i te wszystkie emocje, które przelałam na kartkę, będąc nawet dzieckiem, one, kiedy je odtwarzam teraz, to przypomina mi to wszystko, co było i dorosłam też do tego momentu, że potrafię się z tymi emocjami z ludźmi podzielić. Więc niektóre te przeżycia też były smutne, niektóre były szczęśliwe. Wszystko to było opisywane właśnie na kartce i za pomocą muzyki. I ta płyta jest taką właśnie takim krokiem, takim mega pewnym krokiem, że ja dokładnie wiem, co chcę robić. I myślę, że ta muzyka jest w 100% prawdziwa, nie ma tam żadnego kłamstwa, bo wszystko to, co było, zostało spisane i nawet jeśli chciałabym się cofnąć, to nie potrafiłabym tych emocji zmienić na inne. Mhm. Płyta zawsze była twoim marzeniem? Nie zawsze była płyta moim marzeniem, dlatego że nie spodziewałam się, że to wszystko może być takie
wielkie i że ja zacznę w ogóle pisać piosenki. Bo zaczęło się od tego, że ja po prostu spodobało mi się siedzenie na komodzie i trzymanie pilota w ręku i śpiewanie. Pamiętam, że chyba nawet moja mama kiedyś wróciła ze szpitala po jakiejś operacji i siedziałam wtedy na komodzie z pilotem w ręku i śpiewałam piosenki dla mamy. I byłam tak przerażona, że ja teraz chcę dla niej coś zrobić, coś zaśpiewać. Że to przerażenie było czasami nawet większe ode mnie, ale było coś w tym takiego, że ja po prostu lubiłam to i nadal nie potrafię nazwać tej magii, którą czujemy wchodząc na scenę, którą w sumie dają ludzie, ale którą też masz w sobie i nie da się tego opisać, to po prostu trzeba poczuć, że mimo tego, że czujesz ten strach, czujesz ten stres, że coś może pójść nie tak, to jednak ciągnie cię do niego. To jest takie trochę uzależnienie. I kiedy tego nie ma, no to tego bardzo brakuje. Jak myślisz, jaki zestaw cech osobowości pomógł tobie w odniesieniu sukcesu i jaki zestaw cech może predestynować dane jednostki do właśnie do odnoszenia sukcesu? Ja myślę, że mówi się tak prosto, żeby być sobą, ale to jest chyba taki klucz do wszystkiego, nawet do tego, żeby znaleźć przyjaciela, czy znaleźć swoją drugą połówkę. Że tutaj po prostu liczy się prawda i taka szczerość. I czasami nawet możemy nie wiedzieć, bo też się zdarzało mi się, że po prostu czytałam komentarze, że Magda, mówisz o tym, żeby być sobą, ale w sumie to ja nie wiem, kim ja jestem. I zdałam sobie sprawę, że ja też czasami nie wiem, kim jestem i że popełniłam masę błędów, które sprawiły, że zaczęłam się zastanawiać. Tylko że te błędy sprawiają, że my po prostu poznajemy siebie jeszcze bardziej. I to tak naprawdę, kim jesteśmy, to kształtuje czas. Że to sytuacje, które nas spotykają, sprawiają, że potem wiemy, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach i to też odwzorowuje to, jakimi jesteśmy ludźmi. Ja zawsze staram się być po prostu dobrym człowiekiem i robić tak, jak podpowiada mi serce. I mam nadzieję, że udaje mi się to też przekazywać w internecie, żeby ta normalność stawała się nie czymś nienormalnym w dzisiejszym świecie, tylko żeby ta normalność była czymś wyjątkowym, pięknym i żeby sprawiała, że możemy poczuć się kimś, że po prostu potrafimy powiedzieć, że jesteśmy ważni na tym świecie i że mimo tego, że jesteśmy tylko jednostką, to potrafimy zmienić coś na lepsze. A czy myślisz, że pasja może być dla młodych ludzi taką też drogą do odnalezienia właśnie siebie, trochę poznania siebie, swojej emocjonalności? Myślę, że muzyka jest trochę takim, nie wiem, taką jednostką, która sprawia, że zostajemy z nią sam na sam w pewnym momencie. Że czasami, jesteśmy sobie na imprezie i jest dużo ludzi i tańczymy, ale są momenty, że po prostu zostajemy z nią sam na sam i ona wywiera u nas masę emocji. I myślę, że te emocje dają nam poznać siebie, że czasami muzyka wywołuje takie emocje, których wcześniej nie potrafiliśmy doświadczyć. Czasem jak jest nam smutno, to słuchamy muzyki i nagle zaczynamy płakać, nie wiadomo dlaczego, po prostu ta muzyka pozwala, że te emocje mogą z nas wyjść. Więc warto takie emocje uwalniać, bo po to one są. Jak myślisz, które cechy charakteru u ciebie pomogły ci w odniesieniu sukcesu? Myślę, że właśnie taka naturalność i jeśli coś mi nie odpowiada, to ja po prostu potrafię odsunąć się od kogoś i jeśli czuję, że coś jest nie tak, to nie chcę być na siłę. I po prostu chcę, żeby na świecie było dobrze. Wiem, że to jest też nie do końca do zrobienia, ale jeśli jest jakaś osoba, której mogę pomóc, to dlaczego nie? Nawet jeśli napisaniem jakiegoś komentarza. I myślę, że po prostu jestem wdzięczna za to, co mnie spotkało. I takie 3 cechy. Wiara w siebie, mimo że czasami jest bardzo ciężko.
wdzięczność za to, co nas spotkało, za wszystkie małe rzeczy, za bliskich, za najmniejszy sukces po prostu, że kurde, nie rozlałam dzisiaj herbaty, a zawsze mi się to zdarzało. To po prostu trzeba być wdzięcznym za to, co nam w sumie czasami los daje. I czekanie. Nadzieja. Czekanie na to, co może się zdarzyć, bo mój tata zawsze mówi, że marzenia się spełniają i że one są po to, żeby je spełniać. I nawet jeśli jesteśmy dorosłym człowiekiem i mieliśmy marzenia w dzieciństwie, na przykład, żeby mieć trampolinę, to jeśli masz teraz swoją pracę, zarabiasz, to kup sobie tą trampolinę, no bo to było twoje marzenie, dlaczego nie? Więc te marzenia są po to, żeby je spełniać i nawet jeśli to jest najmniejsze marzenie, to po prostu, no myślę, że te marzenia nadają naszemu życiu sens. I ta nadzieja jest taką, no czymś takim fajnym, co mamy w życiu. I no, ona oczywiście umiera ostatnia, ale fajnie jest, kiedy zapisujemy sobie w głowie marzenie i nawet po kilku latach ono nagle się spełnia, bo nieświadomie robimy rzeczy, które prowadzą nas do spełnienia tego marzenia. Czyli moglibyśmy też powiedzieć, że ta wytrwałość właśnie w tej wierze, że ta ciężka praca, którą się poczyniło w danym kierunku, prędzej czy później się opłaci. Tak? Tak. Okay. W sumie nie wiem, co powiedzieć. No. Okay. Myślę, że tak, że... Znaczy wiadomo, są gorsze dni, są lepsze dni, ale ta wytrwałość i ta nadzieja, wiara, one zawsze... Nie ma tak, że jeśli się pracuje, to po prostu nie stanie się coś, na co czekamy. To jest trochę jak w pracy. Idziesz do pracy i na koniec miesiąca dostaniesz pieniądze. I tak samo masz marzenie, żeby być kimś, nie wiem, inspiracją dla kogoś. To po prostu stawiasz swoje kroki, robisz swoje i tworzysz też coś swojego i po prostu trzymasz sztamę ze samym sobą i w końcu to ma swoje efekty. Co doradziłabyś stypendystom programu eBank Talentów, by mogli lepiej zrozumieć muzyczno-medialny świat, który ich otacza? Myślę, że to, co przekazują wam ludzie tutaj, to czerpcie z tego, ile się da, a oprócz tego w ogóle kontakt z ludźmi z branży, z ludźmi, którzy w ogóle się zajmują muzyką. Po prostu robienie, tworzenie i jakby otaczanie się ludźmi, którzy mają tę samą pasję, bardzo rozwija i myślę, że warto o tym pamiętać i nie zamykać się i robić samemu, a po prostu dawać też możliwość innym poznać siebie. Jak myślisz, co w obecnych czasach liczy się bardziej? Pomysł na siebie, czy umiejętność jego realizacji, bądź też wyspecjalizowanie się w danej dziedzinie i na przykład bycie w niej najlepszym? Tak naprawdę jest różnie, bo widząc różnych artystów na scenie muzycznej, niektórzy mają super osobowość, niektórzy mają świetne piosenki, a inni po prostu, jeśli chodzi o wokal, to no, wymiatają. Jedni super grają, drudzy mają coś w sobie takiego, że po prostu jak na nich patrzysz, to nie możesz zerwać wzroku. Więc tutaj też jest trochę coś takiego, że chodzi o bycie sobą i trzeba pozwolić ludziom po prostu poznać siebie, bo czasami te zalety, które my mamy, my ich nie widzimy i to może być właśnie ten taki X, który sprawi, że ludzie zaczną widzieć w nas coś więcej niż tylko to, co my widzimy. Myślisz, że muzycy klasyczni mogą w twórczy sposób wykorzystywać też do prezentowania własnej twórczości media społecznościowe, takie jak Instagram, Facebook, YouTube, a nawet TikTok? Ja myślę, że tak naprawdę wszyscy, którzy zajmują się muzyką, powinni w ogóle udzielać się na takich social mediach, dlatego że przede wszystkim odkrywamy siebie, przede wszystkim jest to dla nas rozwój
bo bycie z kamerą, czy nawet czasami powiedzenie czegoś, co się przydaje na scenie, bo na przykład masz koncert i przed piosenką, po piosence wypadałoby coś powiedzieć. No, ludzie czasami oprócz muzyki oczekują jeszcze czegoś więcej, czegoś, co płynie prosto z człowieka. Więc takie social media bardzo pomagają w rozwoju naszym, a przede wszystkim pokazanie się szerszej publiczności. Nigdy nie wiesz, kiedy to wybuchnie i kiedy poznacie dużo więcej osób i kiedy będziesz mógł się tak w całości pokazać po prostu ludziom i kiedy będziesz mógł zagrać swój pierwszy koncert na przykład, kiedy ta sala z tyłu będzie wypełniona ludźmi i przyjdą oni specjalnie dla was, poświęcą swój czas, na dodatek kupią bilety, więc to już jest w ogóle wow. Więc dlaczego by nie próbować? Młodzi ludzie też mają przekonanie takie, że każdy z nich będzie grał koncerty, a niestety rynek często to weryfikuje i nie jest tak, jak sobie to wymarzyli. Co doradziłabyś takim osobom, które wiedzą, że ten zawód nie jest może dla nich, ale mogą spełniać swoje pasje w trochę inny sposób związane z muzyką? Myślę, że te social media to jest super pomysł, żeby też rozwijać te swoje pasje. I myślę też, że trzeba pamiętać o tym, że za dużo w naszych życiach dzieje się czasami przykrych rzeczy, złych i ludzie często oczekują od nas pozytywnej energii. Wiadomo, że my też jesteśmy ludźmi i sami czasami pozytywnej energii potrzebujemy od kogoś. Ale trzeba pamiętać po prostu, żeby dawać ludziom coś pozytywnego i zarażać tą energią. Nie wiem, wydaje mi się, że ludzie po prostu to lubią i to sprawia, że wokół nas, nie wiem, buduje się jakaś taka pozytywna aura i jeśli ta aura jest, to nagle wszystko co fajne się dzieje. Nie wiadomo z jakiego powodu. Nagle okazuje się, że możesz gdzieś zagrać, wystąpić, możesz zrobić coś fajnego, nauczyć się czegoś nowego, poznać kogoś. Nie wiem, przynajmniej ja tak mam i mocno w to wierzę, że jeśli myślimy pozytywnie, jeśli ta pozytywność w nas gdzieś tam tkwi, to po prostu to się przeobraża w inne fajne rzeczy, w inne działania, które się pojawiają w naszym życiu. Jak myślisz, czy programy takie jak eBank Talentów poprzez spotkania z autorytetami są w stanie realnie pomóc młodym ludziom w poszerzaniu ich kompetencji i świadomości muzycznej, czy właśnie do budowania kariery? Na pewno jeśli chodzi o świadomość muzyczną, jeśli chodzi o technikę grania czy technikę śpiewania, to super, że coś takiego powstało, bo ludzie mogą czerpać z tego po prostu naukę i samemu w domu próbować tych różnych rzeczy. Jeśli chodzi o rozwój, to tak naprawdę możemy mieć tę całą edukację, ale to od nas zależy, jak ją wykorzystamy, więc trzymam za was kciuki, żebyście jak najlepiej tym zdecydowali, co chcecie z tym zrobić.